No jest jakieś pierwsze branie. Cześć, cześć. Z niedźwiadka. Zobaczymy. Ja sobie rzucam tu zanętę. Posprawdzamy kilka spotów. No chyba, że po drodze znajdę jakiś taki aktywny. Może ten pierwszy to będzie ten, który będzie oddawał. Także co, zobaczymy. Postoję sobie, bo mam chyba tą zanętę. Chociaż nie, na ostatnim filmie z niedźwiedzia, gdzie łowiliśmy na tą żurawinę, bo mówię na żurawinę, to nie zdążyłem nawet zanęcić. Mówiłem chyba, że coś może spróbuję, może coś zanęcę, zobaczymy, ale nie mogłem siedzieć dłużej, musiałem skończyć. A brał dość intensywnie przez te pierwsze 10 minut i tak się skończyło. Także widzieliście zanętę. Zanęta jest na full żurawina z bazą kukurydzianą. No i co? I kruszone kulki tu są. Oczywiście traktor też żurawina. Tu mam zestaw na tonące. Tu mam kukurydzę. Mało mam tej kukurydzy, ale to tam na niedźwiedzie chyba wystarczy. I tutaj ten zestaw wygląda tak, co? Ja sobie postoję. Jak o godzinie 6, 7 będą słabe brania, no to zawijam się na inne miejsce, a jak coś tu będzie brało, no to zostanę. Zostanę i zobaczymy. Tu widzę, że ktoś coś tutaj wyciągnął, jakiegoś teraz pospolitego karpia. Pogoda jest normalna, temperatura dalej nie będzie problemem, a w rekordach tygodnia dalej widzę żurawinkę. Także ja stoję i zobaczymy. Dam znać wam za pewnie jakąś dłuższą chwilę, jak tu brało. No, jest jakieś branie. Zobaczymy, co to za gatunek ryby. Mam nadzieję, że będzie amur. Ale właśnie, na czacie jest jakiś amur. Jakiś pospolity ktoś wyciągnął jeszcze chyba kolejnego. Ale widzę też amura. Dobra, no. A nie, zaczynam od karpia pospolitego. No dobrze, może być. Ciekawe, co na środku. Ciekawe, co właśnie będzie brało na te klasyczne. Ale ładnie. Od 11 kg. Tam też jest jakieś dobre branie. I to przypuszczalnie tutaj. Teraz tak, którą tu rybę pierwszą? Wyciągniemy tą po kolei, chociaż wydaje mi się, że ta najpierw brała lewa wędka. Na tym środku może być jakiś amur. No fajnie, jakby amury brały. No ale dobra, tu mamy kolejnego karpia pospolitego. Nie pamiętam, jak na tamtym spocie było, co ostatnio tu na niedźwiadku nagrywałem. Co ja tu nagrałem? Tam chyba przewaga amurów była, nie? A tu się zaczyna od trzech karpi pospolitych. I jakiegoś, co my tam mieliśmy na początku? Karasia. No dobra, zobaczymy, ile tego będzie wychodzić. Ewentualnie, jak byłyby dobre, hi YouTube. hi. Finish fishing. Hello. Także co? Jak będzie słabiutko, albo będzie dużo brało tego pospolitego, to i tak spróbuję znaleźć gdzieś jeszcze amura. No chyba, że to będzie brał amur, ale póki co to poczekam. No, to już jakieś konkretne zebranie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Że może nie w ilości, tylko nie jakościowo, ale właśnie, o to mi chodziło. Bardziej mi o gatunek chodziło. Jest pierwszy amur, bo już tak siedzę i myślę, czy stąd się nie wyjeść. Chwilę temu miałem fajne całkiem te karpiszonki. Ileś takich mniejszych, ale te mniejsze karpie to wchodzą na tą kulkę i przede wszystkim to chyba wynika z wielkości haka. I dlatego tu na tym zestawie sobie dałem haczek 1, bo prędzej, wydaje mi się, co zaczynałem od 4. Chyba rozmiar 4 miałem. Także co, tu zmieniłem na tą mugę. Teraz dało w końcu jakiegoś większego amura. Albo w sumie inaczej, dało pierwszego amura. Ale póki co bez szału z nimi tutaj na tym spocie. Okej, zmiana miejsca. Spot 44,50. Dawno w sumie tu nie byliśmy, co? Tam przypuszczalnie wygląda na branie amura. Ja mam zestaw wyrzucony jakieś 21, 23 metry. I tak tu łowiliśmy. Jakieś tam, nie wiem, z 3 minuty temu zanęciłem, rzuciłem jedną wędkę. Na tą dalej nie bierze. To w sumie zabawne. Dobra, bo ona była tu pierwsza.
tamte zestawy leżały w tamtym miejscu, gdzie łowiliśmy prędzej i tylko sobie rzuciłem jedno. Mówię, dobra, przejdę się, zobaczę, sprawdzę. Niech to sobie poleży. Wróciłem do tamtych zestawów i tam miałem oczywiście karpio pospolite. A teraz na tym spocie jest... Zaczyna się od 2 karasi i teraz wjeżdża amurek. No i to jest większy amurek niż tamten na tamtym spocie, nie? No to co? Trzeba mieć nadzieję, że coś tu będzie brało. Oczywiście zestaw taki jak tam i dokładnie taki jak dał tam amura. Tego pierwszego. No mam nadzieję, że będzie ich więcej. Zdecydowanie. Chociaż jest 9, nie wiem, jeszcze powinny brać, a tutaj jedno tylko puknięcie. My jeszcze w tym miejscu łowiliśmy w ten sposób, że rzucało się tu gdzieś tak na 20 metrów, z tego co pamiętam. Tu się jakieś tam, nie wiem, czasem liny rubowiło, złote liny wychodziły, ale amury też. Później jakoś się ludziom tak odkręciło, że wszyscy zaczęli łowić w tym kierunku. Kiedyś się raczej stało tutaj, nie? Nie wiem jak wy tam starsi gracze. Jak tu dalej łowicie na tym spocie? Dobra, to ja postoję, zobaczymy jak to teraz będzie tutaj się działo. Dobra, jest amurek numer 2 i na tym samym zestawie. Mały, bo pewnie... Nie ma 4. Chciałem powiedzieć, że pewnie nie ma 3 kg, ale jest niecałe 4 kg. Okej. Dobra, ale sprawdźmy jedną rzecz, żeby się upewnić. 21 metrów mam ustawione. 21 metrów. Dobra, to póki co to jest taki klips, który to powinien być ustawiony. No ciekawe co to będzie za ryba, bo jak kliknąłem shift to zakręciło. O! Piękny amurek na tonącą kulkę. Tego się nie spodziewałem. Ten zestaw dłuższy czas leżał i myślałem, że będzie słabiutko, a tu dostajemy ponad 10 kg sztukę. Fajna sprawa. Dobra, ja to trochę korektę zrobiłem rzutu. Rzucam w ten punkt, dokładnie tutaj. Może bym marker rozstawił. To byłoby dla was lepiej się orientować, gdzie ja mniej więcej rzucałem, nie? I ja teraz mam te 21 metrów. I właśnie gdzieś tutaj. No, może troszeczkę w prawo od tego punktu. A tak też nie jest najgorzej. Jeszcze za bardzo na lewo nie. Po tym jak zrobiłem korektę, bo chyba tak rzucałem na początku, to dostałem chwilę temu przed tym tam, tą 10 dostałem 5. Ale tu mamy punkt amurowy, nie? Bo tam brały przede wszystkim karpie, a tu dostaliśmy już 3 sztuki i to za dnia wychodzą. Tu testuję teraz inną przynętę, ale póki co nic nie daje, więc pewnie wrócę do żurawiny ostatecznie. Tak jak łowię na tych 2 zestawach. No, jestem ciekaw co to będzie za ryba, bo tak kręciła, takie rolo zrobiło zaraz na starcie. Mimo, że miałem hamulec chyba na 26-27 ustawione. Trzeba mam na wszystkich przypony ustawione na pewno. Nie no, 28 są przypony. Zaraz się przekonamy, nie wiem o co chodzi. Nie miałem jakoś nisko ustawionego hamulca, a ta ryba taki odjazd zrobiła na początku. Ładny jest, nie? Całkiem. Pewnie nie wiem, z 15 nie, 13 kg waży pewnie. O, trafiłem za drugim razem. 15 kg, ale dlaczego on taki odjazd wykonał? Trochę czasu ten zestaw leżał w wodzie, nic się nie działo i teraz 27 troszkę wypracowane, ale to wszystko się zgadza na tym zestawie. Nie wiem co on tak wykonał. A tutaj sobie przestawiłem na kuleczkę trochę, tylko tą żurawinową. Trochę czasu tak mam założone i generalnie to były jakieś takie mniejsze sztuki. A i tam na coś mi tu wsiadł. A, na tą kukurydzę, czyli tutaj na tym zestawie lewym dostałem tego golca takiego malutkiego. Poza tym nie zachwycająco, ale coś się tu dzieje jednak w tej wodzie. Troszkę może postoję faktycznie. Rzucimy jeszcze zanętę, teraz pocelowałbym może tutaj tak jak łowię w tym miejscu, no te 21. O, w zasadzie idealnie poleciało. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że jakieś rekinów tu nie wpadną. Takie, które będą jeździły po łowisku, ale dobra.
chcą, to niech biorą. Poczekamy, aż się zmęczy i też wyjdzie. Tu całkiem możliwe, że siedzi już ryba. Jest, patrzcie, hamulec wypadałoby trochę zmniejszyć. O tym zapomniałem. Warto sobie dać szansę, nie? Bo jak źle ustawimy coś. O, czarny amurek. Witam pana. I to całkiem ładne, 6-kilogramowe. No, to dla takich ryby warto poczekać. No, i warto sobie dać, mówię, szansę. Pamiętać po poprzedniej rybie zmniejszyć trochę hamulec, żeby nie urwały się kolejne sztuki, jak coś wpadnie ciekawego, nie? A tutaj pewnie branie jest takiegoś amura 2-3 kilogramowego maksymalne. One tak zawsze w ten sam sposób biorą, nie? Będą 5 minut kija zajmować zamiast uderzyć. Dobra, to się do was odezwę, jak się tu coś faktycznie wydarzy w końcu ciekawego. A może się już wydarzyło? No ale dobra, to jest jakiś maluch. A może będzie coś większego. A tutaj, tak jak mówiłem, taki 2-3 kilogramowy. Ma się tego nosa, nie? Aj, one zawsze tak robią. Zawsze. Całe amury. Ciekawe, co tu będzie, bo tutaj jest cisza. A jak jest cisza, to zawsze cisza przed burzą, nie? Zacznie coś płynąć w boki i nie wiadomo co to. O, kolejny golec, czyli mamy w sumie 2 gatunki tu potwierdzone. Już pomijam kwestię karasi, ale golec, drugi golec na tym spocie. Golce są dosyć rzadkie. Fajna sprawa. Dostać drugiego tutaj. No to coś wiemy tutaj na temat tego łowiska aktualnie. No, zobaczymy, co to będzie za ryba. Teraz was witam ze spota, który ostatnio nagrywałem. Tu minęło z 2 tygodnie? Tak myślę, że z 2 tygodnie temu tu byłem. Także jesteśmy na 5263. To jest dokładnie ten sam spot na jak 50... Jak to się nazywa? To było 5563. Tu się łowi na 21, 20, tak, 20 metrów, 21, 23. Coś takiego można próbować po skosie. Ja czasem się ustawiałem tak w tym miejscu. Zresztą jak na ostatnim filmie też stałem tak. Wszystkie zestawy te same jak do tej pory. No i co? Mam tu jednego amura. Tam była cisza, więc sprawdziłem jeszcze jedno miejsce na szybko. Zobaczymy, czy coś wpadnie. Jak nie, no to kończymy, pójdziemy to sprzedać. Może bez szału, ale sporą część fajnych brań amurowych to przegapiłem stojąc tam na tym pierwszym spocie, a teraz znowu na drugim to co innego było. Na trzecim to zobaczymy, czy one się już tu skończyły, a może zmienia się przynęta. Ale to dajcie znać w komentarzu, może ktoś coś ma jakąś ciekawszą przynętę. Może coś się zmienia, chociaż według rekordów tygodnia żurawina dalej rządzi. No zobaczymy, co to będzie teraz za ryba tutaj. Generalnie co ja widzę? Na czacie ludzie łowią pospole. Ciekawe, czy to nie będzie tak, że się jakoś pospolite mocno tu odpaliły. O, a propos karpie pospolitych. Idzie karp pospolite, nie? Także ten spot, wydaje mi się, że też zaliczył jakąś rotację, bo ostatnio to był mocno amurowo odpalony, nie? Ale no, podsumowując co, pierwszy spocik karpiowy, ten tutaj 44,50, nie, 55,31. Drugi 44,50 to jest właśnie taki, gdzie on jest? Zgubiłem się. Tutaj. To jest właśnie amurowy. Ciekawy, czy przynęta na pewno ta żurawina, ale biorą, nie? No ale możecie posprawdzać jakieś kokosy. Kokosy też często dobrze działały tutaj na niedźwiadku. No i ten jeszcze chwilkę postoję. Przekroczyłem co prawda godzinę, ale godzina to zawsze jest na spocie, a ja tu jestem 10 minut, tak? Dostałem tego jednego amura, jakiegoś karasia, więc dobrze byłoby postać chwilę, nie wiem, do 5, 6 rano. Trochę długo.
Ale zobaczymy, może dostanę jakiegoś karpia albo amura, to nam trochę powie o tym miejscu. Tu ktoś teraz też wyciągnął. Może dalej biorą. To możecie też teraz znać w komentarzu, jak to u was się sprawuje. No muszę wam to pokazać, bo jestem bardzo ciekaw tego, co tu się dzieje na środkowym zestawie. Tu to jest jakieś maleństwo, tam na prawym zestawie chwilę temu wyciągnąłem kolejnego karpia pospolitego i to już było kolejne. O, tu jest przynajmniej to, golca dostałem, tak? To był kolejny pospolity. Także co, więcej amurów nie chcę dać. Jakieś ryby zaczęły brać, ale czemu tu nie ma ryby? Szukam przynęty podbrzane. Jeszcze zobaczymy to, czy uda mi się coś tutaj złowić, bo wydaje mi się, że jakiś czas temu, nie wiem, do tygodnia czasu, ja gdzieś coś widziałem na temat brzan, że one tu biorą. Może to się uda, ale nie obiecuję. Coś się tutaj wydarzyło. Coś tu się wydarzyło. Zobaczymy, co to będzie za ryba. No ale nie trzepię szczytówką, że tak to ujmę. A mam zestaw założony na kawior. I na kawior, patrzcie, wpadł też karp pospolity. A i liczyłem na brzanę, nie? Tylko tak, na co my możemy to próbować brzanę? Oczywiście na majowego, nie? No, ale majowego nie chciałbym używać. Jedno, że na tym koncie nie mam. Druga sprawa, no... Raczej staram się, jak sami wiecie, nagrać taką przynętę, która jest bardziej dostępna dla ogółu. O, tak to ujmę, nie? Jednak z majowymi jest większy problem. O, tu jest fajny amurek. Jednak coś tu potrafi dać jeszcze. Jakaś ryba potrafi tu wyjść z tego spota. Jest 4:30 i coś tu się pojawia. I co? A te brzane to tak, można próbować... O, kolejny czarny amur na filmie. Te brzane można próbować sobie na kawior. Można próbować nałowić na małże. Też da się łowić je na pszenicę, na ser. Tego typu przynęty. Kiedyś pamiętam, na ciasto chyba z kukurydzy potrafiło mi oddać, ale z jakieś 2 lata już tego nie udało mi się powtórzyć. Na pewno kiedyś jak nagrywałem spoty na samym początku, to jakieś takie przynęty udało mi się użyć, ale już dawno nic nie brało właśnie na ciasto kukurydziane sensownego. Chciałbym powiedzieć, Houston, mamy problem. Nie wygląda to za dobrze. Miał się już kończyć film, miałem przestać to nagrywać. No bo trzeba iść to zmontować i wam udostępnić, ale tak nie wygląda branie brzane, chyba że musiałyby być jakieś gigantyczne. Sam jestem ciekaw, co to za gatunek. Jakiś karpiowaty, ale czy to amur? Amur na kawior? Zdarza się, nie? Też łowiliśmy amury. Amury brały gdzieś tam na Achtubie. Tutaj nie pamiętam. Czy łowiliśmy jakieś amury? Nie, dosyć ciekawe branie. No, generalnie to co? Ja kończę, idę to sprzedać. No, tylko was mogę zachęcić, że do zmiany przynęty. Może ten kawior, ja w ogóle nie mam zanęcone pod kawiora. Tu dało drugą rybę. Pierwsza była ciekawa, druga jest... Nie, druga to znowu pospolity. Pierwszy był pospolity, drugi jest pospolity, ale tym, że ten jest taki, no, z 15 kg ma. No, patrzcie, trafiłem. 15,2. No nieźle. Dobra, nie wiem, po co ja to rzuciłem jeszcze do wody, ale generalnie co, tu jest żółty kawior założony na tym zestawie i daje nam kolejnego pospolitego. Nie to, co bym chciał łowić, ale przynajmniej był duży. Przynajmniej to konkretna sztuka. A tu kolejny pospolity, taki powyżej 3. No dobra. Coś połowiłem, 3 miejsca znalazłem. No, trudno powiedzieć. Odwiedziłem. Te miejsca są znane od dawna. Idziemy to sprzedać, zobaczymy, co tu będzie za ten
No, godzinę 13 byłem na tych 3 spotach łącznie. Ile mogę mieć z srebra? Z 250 to byłby bardzo dobry wynik. Tak coś mi się wydaje. Te 2 czarne amury są, ale nie za duże. Dobra, co my mamy? 321. No to też nie jest źle w sumie. Jak na to, że chodziłem, zmieniałem miejsca. Nie, no całkiem dobry przychód. Okej, to was zapraszam do testów. No i powodzenia na spociku. Ja się zgubiłem w tej chwili. Okej, trochę kończę. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapka w górę mile widziana. No i na razie. O, te kije zawsze stoją tu gdzieś w środku.